Witam Was w kolejnym odcinku z serii Amerykański Sen. A dziś pierwsze wałowanie w Farmingu 25. Kupiłem te wały, zwlekałem właśnie z wałowaniem na odcinkach, bo po prostu nie chciałem tych 12-metrowych wałów, a że pojawiły się na ModHubie. One już się chyba tam praktycznie na samym początku zresztą pojawiły, ale mówię, dobra, poczekałem na nie, także myślę, że taką jeszcze z jednych z prac, które będą się też, pojawią się za jakiś czas, to pewnie będzie wapnowanie, bo jeszcze nie mam wapniarki, że też trzeba będzie ją kupić. Ogólnie muszę się spieszyć z tym wałowaniem, teraz tak patrzę w rogu, bo mi deszcz wyskoczył, że nadchodzi. Także, żeby tutaj lipy nie było, bo raczej wałowania w deszczu nie będę robił. Raczej to będzie średnio wyglądać. Nie, ale tekstura, wałowanie naprawdę taka mocna. Widać, że tak wchodzą te wały. Naprawdę fajnie to wygląda. Podoba mi się. Ogólnie wiele rzeczy w tym farmingu takich rozgrywkowych mi się podoba. A co mi się podoba jeszcze, to dzisiejsze mody. Znaczy, inaczej. Jest dużo takich budynków, które... Bo ja to nagrywam w czwartek. Jest dużo budynków, które użyjemy pewnie zapewne za jakiś czas dopiero. Takich dużo polskich, tak? A nie ma jeszcze polskich maszyn, więc ciężko jest jeszcze budować polską serię, ale jest dużo takich typów właśnie, co ja wykorzystywałem w tamtym farmingu na serii od dziadostwa do przedsiębiorstwa. Więc myślę, że mało maszyn się ogólnie podobało. Mało maszyn się pojawiło. Więc ogólnie idziemy w dobrą stronę. Jeszcze jak zaczną się pojawiać maszyny, to już w ogóle będzie Polskę totalnie dobrze. Ja tak ostatnio narzekałem na to właśnie, że ModHub bardzo mało wydaje. Także dzisiaj mi trochę poprawili humor, bo rzeczywiście naprawdę realnie tych modów trochę się pojawiło. Tak z dwie strony chyba się pojawiły. Autentycznie. Jeszcze jakieś chyba aktualizacje naprawdę nie jest źle. To chyba po raz pierwszy powiem od początku tego farminga, że naprawdę nie jest aż tak źle pod względem modów, ale naprawdę inaczej, bo ogólnie z modami to jest tak, że twórcy robią te mody, tylko to ModHub testuje je 1000 godzin. Znaczy 1000 godzin, no zajmuje im to 100 dni, żeby w ogóle jakiegoś moda stestować. Nie, ale ogólnie jest naprawdę ciężko pod tym kątem testowania, tak zupełnie serio, więc nie wiem od czego to zależy. Czy nie mają ludzi do tego, czy co, o co chodzi, nie wiem. Czy im się nie chce, nie wiem. Ciężko to stwierdzić, szczerze. O kurde, przeciągłem to mi tego wsteka, ale dobra. Ale ogólnie robota idzie naprawdę szybko. My w tym odcinku to... No nie wiem, czy to zwałujemy, ale naprawdę będzie blisko, żeby zwałować. Tak mi się wydaje. Tak jak patrzę na to, jak idzie ta robota, naprawdę jest bardzo dobrze. Także z tego jestem naprawdę zadowolony, że te mody pojawiły się w większej ilości. Zobaczymy, co będzie w piątek jeszcze. Mam nadzieję, że coś się pojawi. No i oby ci twórcy jeszcze przed świętami dali jakąś paczkę taką modów, przed tą przerwą świąteczną, nie wiem, jakieś 2 ciągniki, mały, średni, kombajn, może jakiś, no mogliby dać kombajn w sumie, z takich mniejszych, takich pośrednich, bo jest mało. No i nie wiem, jakieś maszyny, których brakuje, nie? A brakuje dużo wszystkiego, więc... Siewników, no ogólnie do kombajnów, do buraków tych małych pod ciągnik zaczepianych. No ogólnie naprawdę brakuje wszystkiego, także mają pole do popisu. Jakbym ja miał właśnie tutaj wybierać, to na pewno jakiś ciągnik z jednej i z drugiej kategorii. Jakiś kombajn taki z tych, ale takich pośrednich. Na pewno jakieś siewniki. Nawet jeden. Siewnik. Jakiś kultywator, bo jest mało. Brakuje takich rzeczy. Ogólnie John Deere ma co dźwigać, tak
Powiem szczerze, że ta fizyka była, znaczy fizyka jest znacznie poprawiona w tym farmingu, przepraszam. Bo jak podniosłem sobie do góry te wały i jechałem, to jechałem Deutz-Fahrem, bo do sklepu może nie jest jakoś daleko, ale mam tam 50 na godzinę, szybka skrzynia w tym Deutz-Fahrze, no to stwierdziłem, pojadę sobie Deutz-Fahrem. No i bym prawie glebę zaliczył, bo jak na zakręcie trochę przesadziłem ze skrętem, to by mnie obaliło, także fizyka na plus też. Fizyka też, bo ciężkie wały, wysoko. Naprawdę na plus to uważam, zaliczam. Ale oczywiście każdy może mieć swoje tutaj opinie na ten temat, ale moim zdaniem jest to na plus, bo jednak te wały są umieszczone, jak się je zamknie, tak, no dosyć wysoko, więc bo one tak na sztort stoją. Zresztą widzieliście przy rozkładaniu, jak one się zachowują. Czasami jak się tak szybko odwróci, o widzicie, o teraz nie. O, jakby nie znikała tekstura. Jest taki jakby lag chwilowy. No powiem tak, jest naprawdę szybka robota. Na tym odcinku ogarniemy całe te pole. Także widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję, to motywuje mnie do dalszego nagrywania. Nie no, ogarniemy te wałowanie na spokojnie. Deszcz nam nie straszny, dopiero jeszcze chyba tam ze 2-3 godziny do deszczu, tam jak sprawdzałem tak dokładniej pogodę. Tuż przed samym odcinkiem. O, mijaczek zrobiłem, ale dobra. To się naprawi. Fajnie ten John Deere się komponuje z tymi wałami. A nie chciałem już Deutz-Fahrem robić kolejnej roboty, bo po prostu też... No ile można tego Deutz-Fahra katować? Uważam, że ten John Deere naprawdę fajnie pasuje. Ogólnie plan na dalszy rozwój gospodarstwa jest taki. Na razie nie będę przebudowywał tej wiaty, chociaż pewnie z czasem wywalę tą czerwoną amerykańską i tam pewnie jakieś się powstawi. No będzie kupę miejsca, no nie oszukujmy się. Ale na razie chcę to zachować jeszcze, bo chcę się nacieszyć tym właśnie wiatą, bo ona jest taka, no taki klimacik ma, tak. Jeszcze chwilę, póki nie mam jakichś maszyn, nie wiadomo jakich, to sobie tutaj ją zostawię. Także plan jest taki tylko, żeby tego obrzydłego Challengera wywalić stąd i wziąć jakiś mocniejszy ciągnik. Tak mocniejszy, bardziej na wymiankę, tak pod 170 koni, coś takiego pewnie wezmę. Nie będę jakoś szalał z mocą, tak, nie wiem, typu... Dobra, jeszcze poprawię te mijaki, żeby było już perfekto. No idealnie, naprawdę. Na odcinku udało się naprawdę sporo zrobić. Zresztą powiem szczerze, jak na streama, który mnie trwał, no dziś też jak to oglądacie, to w czwartek ja to robiłem, no to miałem właśnie, nagrywam i miałem streama, no to właśnie też na streamie całkiem sporo udało się, jak na trochę ponad godzinę zrobić. No i dobra, ostatnie dwa mijaczki. I składamy się. Zobaczcie, o tym mówię właśnie. Widzicie, jak się huśta? Nie było tego w poprzednim farmingu, mam wrażenie. No i tutaj zrobiłem delikatne skręty. Jakbym tak naprawdę zrobił nagły, to bym prawie leżałem. Deutz-Fahrem musiałem kontrę zakładać, nie? Już tak było bardzo blisko.
Także widzicie, tutaj pod wiatą mam tak ułożone. No, ogólnie fajnie, ta wiata mi się sprawdza. Także co? Widzimy się w następnych odcinkach. Dziękuję Wam za oglądanie tego do końca. No i co? Do następnych. Cześć!